Świat żegna Steve'a Jobsa, legendarnego twórcę firmy Apple. Mając w ręce iPhone'a, trudno uwierzyć, że jeszcze nie tak dawno telefon komórkowy nie miał kamery. Jeszcze trudniej pojąć, że istniały komputery, które zajmowały kilka pomieszczeń. Wiele elektronicznych nowinek zastępowanych przez kolejne udoskonalone wersje kończy na wysypiskach śmieci, ale te, które ocalały, cieszą się coraz większą popularnością wśród kolekcjonerów. O miłośnikach retro gadżetów Paweł Szot. Sieroty po Steve'ie Jobsie. iPhone, iPod i iPad. Epokowe wynalazki, które pchnęły świat użytkowej elektroniki o lata świetlne do przodu. Jeszcze 15 lat temu nikomu nie śniło się, że zwykły telefon będzie służył do czegoś więcej niż tylko do dzwonienia. Ale dziś, gdy świat zalewa fala elektrogadżetów, nie brak tęsknoty za czasami, gdy ta elektroniczna rewolucja dopiero się zaczynała. Najmłodszy z tych komputerów powstał w połowie lat 90. Nie mają twardych dysków, monitorów LCD, a nawet czytników płyt CD. Mają za to coś innego. Wszystko to, czego nie ma współczesny PC. To jest przede wszystkim, to są wspomnienia z dzieciństwa. Ja pierwszy komputer Atari dostałem na komunię od rodziców. Od tamtej pory moja miłość do Atari nawet nie tyle co wygasa, to po prostu kwitnie. Takich pasjonatów hardware'u w stylu retro są w Polsce setki. Spotykają się na regularnych zlotach i rozpamiętują stare dobre czasy, gdy w świecie komputerów liczyły się tylko dwie marki. Konkurencyjna firma Commodore mniej więcej w tym samym okresie czasu wypuszczała sprzęt, który miał konkurować z nim. Także było małe Atari, było Commodore 64, było Atari ST, była Amiga 500, było Atari Falcon 030, była Amiga 1200 i była wspólna rywalizacja. Niestety wspólna rywalizacja skończyła się tym, że obie te firmy już upadły i już te firmy, jeśli chodzi o produkcję komputerów, nie istnieją. Ale sentyment pozostały stare wspomnienia z wojenek, jak kolega miał Commodore 64, a mały Atari, kto ma lepsze gry, kto ma lepszy dźwięk, kto ma lepszą grafikę. I teraz mimo upływu lat już oczywiście tych wojenek nie ma między nami, ale jakaś magia pozostała. Magia starych gier, które inaczej niż te dzisiejsze trenowały nie tyle oko, co wyobraźnię. Ale swój renesans przeżywa nie tylko elektroniczna rozrywka w stylu retro. Żegnaj nasza Odro, przyjaciółko, miła. Tak, kilka lat temu żegnano jeden z ostatnich działających w kraju komputerów Odra. Urządzenie było szczytowym osiągnięciem epoki Edwarda Gierka. Dziś Marek Barabasz, zawodowy informatyk, reanimuje Odrę w muzeum na Dolnym Śląsku. To, co przed nami stoi, to jest procesor. Dzisiaj wygląda to w ten sposób. Jest to mała kostka. W latach 70. wyglądało to w ten sposób. Jest to zbudowane na bardzo prostych podzespołach. To, co leży tutaj, to jest pamięć stała, odpowiednik dzisiejszego BIOS-u. Komputer jest wielokrotnie wolniejszy od zwykłego telefonu komórkowego. Razem z całym osprzętem zajmuje spore pomieszczenie, potrzebuje dużej ilości energii i nieźle hałasuje. Przez 34 lata pracował w PKP, analizując dane i obliczając optymalne zestawienie wagonów i lokomotyw. Odrę podłączono nawet do internetu. 3 tego typu komputery tworzyły trzon pierwszej sieci komputerowej w tej części świata. Więc jest to maszyna, która ma za sobą kawał historii. Jest to kawał dobrej roboty. Podobną drogę jak pierwsze komputery pokonały także telefony komórkowe. Dowód ta kolekcja w jednym z łódzkich komisów. Żal wyrzucić sprzęt, który jeszcze bardzo często jest sprawny, ponieważ klienci kupowali nowe telefony, a stare zostawiali nam w prezencie. No i tutaj zaczęliśmy pomału układać wszystko. Pierwsze komórki ważyły kilka kilogramów i noszono je w specjalnych walizkach. Później nastąpiła miniaturyzacja. Człowiek nie pamięta, jak to się rozbierało. I choć dziś to już sprzęt bezużyteczny, to wciąż budzi zainteresowanie. Pytają, nawet chcą kupować. Wiele ciekawych wspomnień się wiąże z tymi telefonami. Każdy z przyjemnością to obejrzy i ogląda i przypomina sobie, a taki kiedyś miałem, to był taki hit i tak dalej. Kolekcjonowanie retro sprzętu to nie tylko hobby. Jeszcze niedawno NASA skupowała w internecie procesory z lat 80., by zapewnić części zamienne do wahadłowców. Promy kosmiczne projektowano z użyciem dostępnych wtedy podzespołów. Na tyle dobrze sobie radziły, że aż do teraz nikt nie myślał o ich unowocześnieniu. Paweł Szot, TVP Info. To sobie powspominaliśmy urodzinowo. Jeszcze kilka